Dobra, no to jesteśmy. Jesteśmy w tej chwili na początku nagrania. Nagrywamy nasze spotkanie trzech kobiet, które mają coś wspólnego z rynkiem amerykańskim i chcą się tą swoją wiedzą podzielić ze wszystkimi osobami, które myślą o tym, żeby wylądować na rynku amerykańskim ze swoim produktem, spróbować wprowadzić go na rynek z sukcesem. No i zaczynamy. Ja nazywam się Joanna Brzoskowska. Mam doświadczenie z rynkiem amerykańskim jako koordynator programów akceleracyjnych. Byłam 4 razy z grupami startupów w Stanach. Zobaczyłam od środka, jak wygląda przyjazd i asymilacja i otwieranie i rozwijanie biznesu, pierwsza sprzedaż, pozyskiwanie partnerów biznesowych. I wydawało by się mogło, że rynek amerykański jest bardzo otwarty, że Amerykanie są bardzo otwarci, ale jednak to do końca tak nie wygląda, jeżeli chodzi o biznes. I są z nami tutaj jeszcze dwie wspaniałe kobiety. Mamy Aleksandrę Marcinkowską, która pod kątem psychologicznym trochę podejdzie do tematu biznesu w Ameryce, ekspansji zagranicznej, odwagi do wchodzenia na rynki zagraniczne i znaczenia networkingu, bo o tym właściwie to będzie fokus naszego dzisiejszego spotkania. Oraz Paulina Karlińska, która pracuje ze mną i z całym teamem w Stanach w kwestiach marketingowych i w kwestiach funkcjonowania platformy społecznościowej, jaką uruchomił jeden z przedstawicieli startupów, z którymi wyjeżdżałam. Właśnie ostatnio liczyliśmy z Rafałem, chyba 4 czy 5 lat temu, do Nevady i który tam zamieszkał. Początkowo zamieszkał właściwie w Miami, ale zobaczywszy, jak biznes funkcjonuje w Nevadzie, przeprowadził się i w tej chwili z całą rodziną jest w Nevadzie z sukcesem, rozwija swoje biznesy i rozwija też społeczność. Sprowadza firmy do Nevady i pomaga im wejść na tamtejszy rynek. Paulina będzie więcej opowiadała też o tym, jak w praktyce wygląda to wchodzenie na amerykański rynek. Moim ulubionym przykładem jest to, że firma, która ma ochotę wejść na rynek amerykański, ma ciekawy produkt i ma perspektywy fajne na sprzedaż, nie może tego zrobić, bo na przykład żaden księgowy nie chce tej firmy obsłużyć, bo ta firma przegapiła etap wejścia do networku, tak, wejścia do społeczności, do jakiejkolwiek izby gospodarczej czy stowarzyszenia. No dobrze, po tym krótkim wstępie zaczniemy. Plan jest taki, że zamykamy spotkanie w ciągu godziny. Mamy inne zobowiązania, więc będziemy się tego stricte pilnować. I zaczniemy prezentacją Aleksandry, bo Aleksandra też na co dzień mieszka za granicą. Po prezentacji Oli spróbujemy porozmawiać jeszcze, doprecyzować jakieś kwestie, które pewnie gdzieś tam wzbudzą większe zainteresowanie, albo stwierdzimy z Pauliną, że pewnie warto byłoby też doprecyzować je, a potem przejdziemy do prezentacji Pauliny, a po prezentacji Pauliny jeszcze też sobie chwilę porozmawiamy i tak będzie wyglądało nasze spotkanie. No, celem tego spotkania jest przybliżenie Wam rynku amerykańskiego, warunków, jakie trzeba spełnić, aktywności, jakie trzeba podjąć, żeby z sukcesem tam się pojawić. I przybliżenie Wam też społeczności, która pomaga w takim wejściu. No dobrze, to Olu, ja Ciebie poproszę o uruchomienie prezentacji, bo w taki sposób najłatwiej będzie przejść Czy przez widać, temat i nie czy zgubić widać żadnego moją wątku. prezentację? Czy widać moją prezentację? Jeszcze nie widać, O, ale na pewno zaraz będzie widać, bo ale wiesz co, ja przetestowałyśmy. mam, że mam wyświetloną, to nie wiem, czy tu musi może Paulina A to zmienić jest, ustawienia? Nie, ja widzę prezentację, więc nie to jest wiem. prezentacja? Ja myślałam, że to jest ta nasza graficzka. No dobra, to pewnie po prostu pierwszy slajd. Po prostu pierwszy slajd. Nasz, nasz pierwszy slajd. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Aleksandra Marcinkowska i dziękuję Ci, Joasiu, tutaj bardzo za zaproszenie. Temat jest dla mnie o tyle ciekawy, że mogę powiedzieć, że jestem na tym amerykańskim rynku od 7 lat na dzień dzisiejszy, natomiast ja nigdy osobiście w Stanach nie byłam. Wybieram się w przyszłym roku, już mam wszystko przygotowane, natomiast pokażę Wam też właśnie w jaki sposób, nie będąc fizycznie gdzieś za granicą, można stać się też częścią tej społeczności i jakie kroki ja podjęłam. I to, czym ja będę się dzisiaj z Państwem dzielić, to są moje osobiste doświadczenia, moje osobiste kroki i też mój takie
moje przekonanie o tym, że ten rynek jest tak łatwo dostępny, że chciałam po prostu po niego sięgnąć. Więc moja droga do sięgnięcia po ten American Dream dzisiaj się z Państwem tym podzielę. Także dzisiaj chciałabym też porozmawiać właśnie o tym, w jaki sposób wejść na ten rynek, to o czym też Joanna mówiła, w jaki sposób wejść na ten rynek właśnie w ten amerykański, nasz American Dream poprzez networking. I jeżeli chodzi o cel prelekcji, to chciałabym się podzielić tutaj z Państwem właśnie takimi kilkoma wskazówkami i też historiami, które pokazują, że sukces na tym amerykańskim rynku to nie jest kwestia umiejętności, ale tak jak mówię, jedno z moich takich najbardziej ulubionych powiedzeń i za każdym razem jak poznaję kogoś, kto przybliża mnie do mojego celu, it's not about what you know, it's about who you know. Czyli nie chodzi o to, jaką mamy wiedzę i z czym wychodzimy, tylko kogo znamy i to jest dokładnie to, co powiedziała Joanna na początku, że jeżeli my nie jesteśmy częścią pewnej społeczności i częścią pewnego networku czy jakiejś izby gospodarczej i nie mamy planu na to, w jaki sposób wejść na ten amerykański rynek, no to tutaj możemy mieć trudność później, czy właśnie ze sprzedażą swojego produktu, czy też z taką rozpoznawalnością tej marki, z którą my wchodzimy, co oczywiście wiąże się z zaufaniem tego klienta do nas, bo pamiętajmy też o tym, że rynek amerykański to nie są tylko Amerykanie. I na przykład wielu moich klientów, czy osoby, z którymi współpracuję, czy firmy, to są na przykład osoby, które w ogóle nie mówią w języku angielskim, natomiast jak najbardziej mają ekspansję swoich produktów na dzień dzisiejszy do Stanów i na przykład pracują z Polonią. Więc to wcale nie jest tak, że ta grupa docelowa to muszą być rodowici Amerykanie, bo to mogą być również czy Brytyjczycy, czy Irlandczycy, czy tak naprawdę każda inna nacja. Natomiast kluczowe jest to, żeby wiedzieć, do kogo my wchodzimy i kim jest ten nasz klient, kto jest odbiorcą naszego produktu, kto jest też odbiorcą właśnie tutaj naszej usługi, więc opowiem też troszeczkę ze swojego punktu widzenia o tej wartości networkingu i na koniec zaproszę Państwa do dyskusji. I teraz, kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego właśnie ten rynek USA, no ja na co dzień operuję i pracujemy, realizujemy projekty w krajach Unii Europejskiej, mamy też jakby różnego rodzaju dostęp do klientów z 56 krajów na dzień dzisiejszy i operujemy w 17 krajach. Z tylu krajów mamy partnerów, jeżeli chodzi o realizację takiej współpracy międzynarodowej jako spółka. Mamy 3 spółki, mieścimy się w Irlandii i jedna jest w Wielkiej Brytanii, jedna jest w Polsce, więc to już pokazuje nam ten zasięg taki międzynarodowy. I teraz patrząc na przykład na społeczność amerykańską USA w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, no jest ona dość taka szeroka, jest ta diaspora. Więc jeżeli na przykład mieszkacie w danym kraju, czy na co dzień przebywacie w danym kraju, czy macie dostęp do danego kraju, to jak najbardziej ja bym Was tutaj zachęcała do tego, żeby zrobić właśnie tę ekspansję na rynek USA. Ogromny potencjał, szczególna rola networkingu, który niesamowicie się rozwija w ciągu ostatnich lat. No i w mojej ocenie jest to najstabilniejsza gospodarka, która ma olbrzymie zasoby. Na dzień dzisiejszy mamy nawet Amerykańską Fundację Wolności, która bardzo fajnie też operuje w Polsce i bardzo są też chętni do tego, żeby właśnie różnego rodzaju czy projekty międzynarodowe robić, czy jakieś wspólne działania. I jeżeli chodzi o rynek USA, to co mnie interesowało najbardziej, to jest właśnie zróżnicowanie, czyli ten różny klient. Początki moje były takie, że szukałam klienta, którego język angielski nie jest pierwszym językiem, ponieważ ja miałam takie przekonanie, że mój angielski nie był na tyle dobry, żebym ja mogła swobodnie prowadzić biznes, po czym kiedy przekonałam się o tym, że nie ma czegoś takiego jak dobry angielski, że po prostu jeżeli mówisz i masz ten flow i stajesz się częścią społeczności, to ta społeczność przyjmuje cię z otwartymi ramionami. Jest niesamowicie innowacyjny i mobilny. I teraz to już samo pokazuje, że przez te 7 ostatnich lat można swobodnie wejść na ten rynek właśnie USA bez fizycznej obecności tam. Można się stać częścią społeczności, można operować w 2 krajach. Ja aktualnie jestem co piątek o godzinie 17 czasu polskiego, jest to 8 rano w Stanach. Jestem na 2-godzinnym takim networkingu i szkoleniach i tam sobie rozmawiamy, tam mamy swoich klientów, mamy swoje spotkania, właśnie po to, żeby podtrzymywać cały czas tę relację z rynkiem USA. I chciałabym, żebyście się zastanowili, drodzy Państwo, zanim przejdziemy dalej, dlaczego właśnie chcecie wejść na rynek amerykański? Co tam jest takiego, co powoduje, że kiedy myślicie o tym rynku amerykańskim, że Wy tam chcecie być? Co takiego? Bo jeżeli my mamy cel i sobie porozmawiamy o tym celu, no to będziemy w stanie
mieć rezultat, mieć efekt, ale jeżeli ja nie wiem, po co ja tam chcę iść, ja się trochę boję, bo ja nie wiem, jak mój język, bo ja nie wiem, czy ja zrozumiem te zawiłości, czy moja usługa spodoba się tym amerykańskim klientom, no to tu mamy obszar do pracy z przekonaniami, czyli w tym momencie zastanawiamy się, co powoduje, bo z mojego doświadczenia, jeżeli już raz o czymś pomyślisz, to rodzi się jakaś potrzeba. I to jest tak, że mając te zasoby, my doświadczymy tej chęci. Czyli to już Państwu pokazuje, że jeżeli pojawiła się w tym momencie u Państwa taka myśl, że ja chcę wejść na ten rynek amerykański, to znaczy się, że możesz. Chcesz, to możesz. Jeżeli są te myśli, to naprawdę warto tutaj się do tego dobrze przygotować. I teraz co sprawi, że klient w USA wybierze właśnie Ciebie, właśnie nasz produkt? Ja ze swojego doświadczenia chciałabym tutaj powiedzieć, że ten klient amerykański, i jakby niekoniecznie mówię tutaj o osobach, o Amerykanach. Mówię ogólnie o osobach, które mieszkają w Ameryce, ponieważ Wy, kiedy sobie określicie tego swojego klienta, do kogo Wy kierujecie swoją usługę, tak jak mówię, to może być Polonia, to mogą być Brytyjczycy, to mogą być Irlandczycy, to może być każda inna nacja, która skorzysta z Waszej usługi, to zaczynamy od znajomości potrzeb rynku. Amerykańscy klienci bardzo lubią wiedzieć, jaką będą mieć wartość dodaną, czyli co we współpracy z Tobą oni uzyskają. I tutaj bardzo ważny jest ten efekt synergii, że co ja wnoszę jako przedsiębiorca, jeżeli ja wnoszę w tym momencie wartość A i mam wartość B od swojego klienta, to my tworzymy większe dobro, tak zwany greater good, prawda? Czyli ten synergy effect, z którym my możemy dalej iść i dalej możemy tutaj tworzyć biznes. Z mojego doświadczenia Amerykanie bardzo mocno pracują na potrzebach. Oni znają doskonale swoje potrzeby, są świadomi siebie, są świadomi swoich emocji, swoich stanów, nazywają to i mówią o tym wprost. I mówią wprost, jakie są oczekiwania. I miałam ostatnio właśnie taką sytuację, gdzie miałam mentoring biznesowy dla klientki z Teksasu. I ona do mnie mówi tak: wiesz, Alex, ja tak bardzo lubię się z Tobą spotykać, bo Ty idziesz straight to the point, tak? Prosto do celu. Nie ma tego small talk. I mówi, wiesz, ja mam taką ogromną trudność z tym small talkiem i ja po prostu potrzebuję szybko, tu i teraz, szybko rozwiązanie, bez żadnego jakiegoś tam owijania w bawełnę. I to było dla mnie takie dość ciekawe, ponieważ 2 dni wcześniej miałam spotkanie z panem z Kalifornii, gdzie spotkanie miało trwać godzinę, a small talk nam zajął 40 minut. Więc zobaczenie, jaka jest różnica pomiędzy Teksas a na przykład Kalifornia, zobaczenie, jaki tam jest vibe, rozpoznanie tych potrzeb tego klienta, czy on potrzebuje tego small talk, czy on jednak chce iść prosto do celu. I umiejętność tak zwanego sprofilowania tego, kogo my mamy po drugiej stronie, to pozwoli, że ten klient nabierze do Ciebie zaufania, ponieważ zaufanie i autentyczność, i tu ja cały czas się dzielę też z Państwem swoim doświadczeniem, jest kluczowe, bo klient w USA, czasami ja miałam takie wrażenie na początku, że on patrzy na mnie, on wszystko widzi, mimo tego, że to było gdzieś przez komputer, ale on tak jakby mnie prześwietlał. Tam musiała być ta transparentność, szczerość i hasło w stylu nie kupuję tego. Ja słyszałam to bardzo wiele razy, jakby też od swoich klientów, czy jeżeli powiedzmy występowałam w roli tłumacza czy jakiegoś pośrednika też, no to właśnie mówił klient ze Stanów, że on tego nie kupuje, bo to zaufanie i ta transparentność po prostu nie występowała. Więc tu jest bardzo ważne, że idziesz szczerze, idziesz transparentnie. Jeżeli sprzedajesz produkt, który na przykład jeszcze jest w fazie testowej, to klient musi o tym wiedzieć, że to jest produkt w fazie testowej. Jeżeli klient Ci zada pytanie, ok, no jakie mogą być słabe strony tego produktu, to Ty, jeżeli to ukryjesz, a coś wyjdzie, to tu nie będzie żadnej współpracy i po prostu się to źle skończy, więc bardzo ważna jest ta szczerość, ponieważ z mojego doświadczenia też Amerykanie i osoby, które tam mieszkają, są dość skuteczne i przedsiębiorcze i mało który z tych biznesmenów czy biznes kobiet w tym momencie zawiesza się na tych trudnych sprawach, raczej się skupia na tym, żeby tę sytuację rozwiązać. I o to chodzi, że przychodzi klient z jakąś trudnością, z czymś, czego nie może zrealizować i w tym momencie zadaniem jest to, żeby rozwiązać ten problem. I czasami może być tak, że my możemy mieć świetny produkt, to może być jakaś aplikacja, to może być jakaś usługa i to jest niedopracowane. I kiedy my na przykład powiemy temu klientowi czy osobie, z którą chcemy współpracować, słuchaj, mam świetny produkt, potrzebuję Twojego wsparcia tutaj, jestem szczera o tym, co mi tutaj nie gra,
to on da to rozwiązanie, bo on będzie szczęśliwy, że on po prostu będzie mógł tobie pomóc, bo z mojego doświadczenia bardzo, bardzo Amerykanie lubią być też pomocni. No i teraz wyobraź sobie oczywiście wizualizacja sukcesu. No przecież ty już tam jesteś, tak? Chodzi o to, że idziesz tak, jakbyś szedł do siebie, że jakby nie ma też znaczenia to, czy ty umiesz, czy ty nie umiesz po angielsku, czy jakie ty masz też doświadczenia tutaj w tych kontaktach. I teraz jeżeli chodzi o takie przezwyciężenie blokad wewnętrznych, bo ja mówię teraz o tym, co gdzieś mi się tam pojawiło. No, moją taką największą obawą była znajomość języka angielskiego, z tego względu, że no jednak British English i American English troszeczkę się różni, natomiast też miałam takie doświadczenie, że uczestnicząc w różnego rodzaju czy networkach, czy szkoleniach, czy właśnie jakichś seminariach, webinariach, to ja miałam trudność w zrozumieniu przede wszystkim tego slangu, tej mowy takiej ich potocznej. To nawet nie tyle, co była taka obawa przed nowym środowiskiem, ale właśnie ten brak pewności siebie w języku obcym i z tyłu głowy miałam to, że nie wyrażę się i mój klient mnie nie zrozumie, ale on mnie nie chodziło mi o to, że on mnie nie zrozumie w języku angielskim, tylko że on nie zrozumie mojej intencji, tego, co ja mam mu do przekazania. Więc postawiłam sobie tak poprzeczkę, że będę oglądać na przykład właśnie TEDxy, gdzie Amerykanie opowiadają swoje historie, żeby troszeczkę się oswoić z tym, co oni mają do przekazania, z tym ich vibe, z tym ich poczuciem humoru, z ich emocjonalnością, z ich wyrażaniem potrzeb, z tym slangiem nawet, z dialektem danej społeczności i to pozwoliło mi też iść jakby przeskoczyć z tego British English na ten American English i jakby tych anegdot też było wiele gdzieś tam po drodze, natomiast to była pierwsza rzecz, którą ja miałam z tyłu głowy, ja po prostu zaczęłam mówić, ja zaczęłam z nimi rozmawiać, ja zaczęłam szczerze wyrażać, że ja pewnych zwrotów nie rozumiem i oni zaczęli mi jakby tłumaczyć, tak, mieliśmy przy tym dużo różnych rozmów, bo jak zaczęliśmy porównywać ten British i American English, to okazało się, że mówimy w dwóch różnych językach, prawda? I pamiętam pierwszym moim takim, to już było kilkanaście lat temu, jak koleżanka taka Christy mi powiedziała właśnie ze Stanów, mówi do mnie, że I feel under the weather, nie? Że czuję się tak jakby pod wodą, pod pogodą i ja mówię, Boże, co ona w ogóle do mnie mówi, prawda? Jaki under the weather, o co chodzi, nie? No a po prostu chodziło o to, że ona się, no nie czuje się dobrze, nie? Więc też poznanie takich różnych zwrotów, ponieważ bardzo ważna jest ta praktyka self-talk, czyli kiedy my mamy self-talk, kiedy my rozmawiamy takie drobne rozmowy z tym człowiekiem, to on będzie nam opowiadał o tym, co on czuje, on będzie nam opowiadał o tych swoich emocjach, o tych, jak się czuje, prawda? Bo jeżeli na przykład różnica jest taka, że jak w Wielkiej Brytanii my kogoś zapytamy how are you, jak się czujesz, no to ktoś powie yeah, fine, thanks, good, wszystko jest ok, no to Amerykanie, podobnie jak Polacy, mogą opowiedzieć nam całą historię, bo biorą po prostu dosłownie to, jak się czujesz, nie? Więc tu jest kwestia tego, żeby mieć tę otwartość, że kiedy my zadamy dane pytanie, to ja wiem o tym, że ja mogę usłyszeć historię życia tej osoby, że to nie jest tak, że w danej kulturze to oznacza dokładnie to samo. Więc tutaj takie właśnie do zastanowienia się. I pamiętam swoje też początki, z czym ja miałam niesamowitą trudność właśnie z tym small talkiem, z tymi rozmowami o wszystkim i o niczym w zbudowaniu tej relacji, żeby mieć jakieś takie wspólne, nawet bym nie powiedziała przeżycia, ale jakieś wspólne cele i coś, o czym my z tą osobą możemy porozmawiać. I tego nauczyłam się właśnie na networkingu. Zaczęłam uczestniczyć na różnego rodzaju spotkania online, do różnego rodzaju grup, gdzie byliśmy podzieleni na pokoje, bo to głównie to był Zoom lub to był jeszcze Skype wtedy w tamtych czasach, jak to brzmi, przed pandemią. Natomiast właśnie byliśmy wtedy podzieleni na pokoje, no i rozmawialiśmy sobie na takie tematy, by przełamać lody i zbudować taką swobodną atmosferę. I oczywiście nie ze wszystkimi był ten flow, natomiast bardzo szybko to też weryfikowało, z kim my chcemy iść dalej, z kim my chcemy robić biznes. I nauczyłam się wtedy właśnie na tych różnego rodzaju spotkaniach, że stricte spotkania biznesowe są naprawdę do tego, żeby robić biznes. I ja się nauczyłam tego właśnie od Amerykanów, że my przechodzimy szybko do celu, że jeżeli nam gra coś i ja mam produkt, ktoś ma potrzebę
ktoś ma produkt, ja mam potrzebę, to my po prostu robimy biznes, jeżeli obydwie strony na to się zgadzają. I to jest tak bardzo, bardzo szybko to szło. I na przykład, kiedy przygotowywałam się do tego rodzaju, do różnego rodzaju tych spotkań, to starałam się zawrzeć też prezentację w 60 sekundach i patrząc na różnego rodzaju też networki i na te grupy społeczne czy grupy online też w różnych krajach, bo to akurat nie musiało być w Stanach, bo Amerykanie w różnych spotykają się też krajach, nawet mamy w Polsce Polish American Chamber of Commerce, więc chodzi o to, żeby znać standardy i struktury właśnie tych spotkań. Jeżeli na przykład my idziemy na takie spotkanie networkingowe, przeczytaj sobie cele, zobacz jak to wszystko wygląda, jak się przygotować przede wszystkim też do takiego spotkania i czy na przykład są formatki zgodnie z którymi ty działasz i idziesz, żeby też łatwo i płynnie po prostu wejść na przykład w tę grupę czy w ten networking. No i tutaj możesz na przykład zapytać, tak, how was your weekend, jak tam twoja coś tam restauracja, co polecisz, możesz powiedzieć, że nie byłem nigdy w Stanach, ale się wybieram, oczywiście, jeżeli to jest prawda, tak, no bo tu jednak jest cały czas, przypominam Państwu o tej uczciwości i szczerości, bo oni mają takie w oczach prześwitują i dokładnie wiedzą, co my chcemy, czego my nie chcemy i co jest dla nas komfortowe, co dla nas nie jest komfortowe. Więc takie proste pytania i ten taki mały small talk może być początkiem udanej znajomości i nawet jeżeli nie zostaniemy zrozumiani, to możemy powtórzyć pytanie kilka razy, bo oni w pewnym momencie nas zrozumieją, a my w pewnym momencie też taką blokadę sobie gdzieś w głowie przerobimy, że jednak no, zaczynam mówić niezależnie od tego, na jakim poziomie jest ten mój język angielski, bo jeżeli my przełamiemy pewne bariery w swojej głowie, to zobaczycie, drodzy Państwo, że naprawdę fajnie to wszystko pójdzie. Kolejna rzecz, zrozumienie też tych różnic kulturowych, no bo oni, tak jak powiedziałam wcześniej, prosto do celu, bardzo lubią szybkie działania, ale też otwartość na różnorodność, więc jeżeli my chcemy im zaproponować produkt czy usługę, dajmy im więcej opcji. To nie jest tylko jedna opcja, z którą ja do Ciebie przychodzę, a jeżeli to jest jedna opcja, to ważne, żeby ta opcja też była elastyczna w miarę, że ten klient, do którego Wy wychodzicie, on ma prawo do tego, żeby zmienić jakieś części składowe w Waszej ofercie czy gdzieś tam w Waszym produkcie. Ważne jest to, żeby to słowo jednak było i żeby to słowo do niego należało, do tego klienta, że on będzie w stanie mieć w tym udział i tę partycypację. Kultura feedbacku, prosto i do celu. Bardzo, bardzo otwarci, po prostu mówią wprost, co, jak i tak dalej. Natomiast z mojego doświadczenia, nigdy nie doświadczałam ja osobiście krytyki, natomiast konstruktywny feedback. Czyli jeżeli na przykład zaczęłam chodzić na networkingi, gdzie poznawałam te różnice kulturowe i powiedziałam coś, co tej drugiej stronie na przykład nie zagrało i takim największym zarzutem dla mnie na początku, który miałam, to było to, że jestem mało empatyczna. Więc pracowałam nad swoją empatią, ponieważ chciałam wejść ze szkoleniami i z mentoringiem biznesowym do grupy, gdzie jednak ta empatia była kluczowa. I to, że ja byłam mało empatyczna i feedback, który uzyskałam od tego klienta, pozwolił mi iść za tym, w jaki sposób, co to w ogóle znaczy ta empatia w Stanach, prawda? Bo to nie oznacza to, że klient mi coś mówi, a ja z nim płaczę, że to jest po prostu tak zwany sitting with open hands, czyli ja siedzę z otwartymi rękoma i czekam na to, co ten klient ma do powiedzenia, że ja mu daję to pole wypowiedzenia się, prawda? No i pokora, warto poświęcić trochę czasu, żeby zobaczyć, jaki mają sposób życia, jakie style, czy na przykład podczas spotkania też pamiętam takie sytuacje, kiedy moje początki były takie, że chodziłam, że tak powiem, w garniturze i pod krawatem na te spotkania, a tu był jakiś golf, tu była jakaś bluza z dresu, prawda, i to osoby bardzo dobrze sytuowane na wysokich stanowiskach, i zaczęłam dopytywać szczerze, prawda, no bo też byłam w procesie uczenia, nie ukrywałam tego, jak to się dzieje, że raz jesteś tak ubrany, a raz tak, więc zaczęli mi tłumaczyć, że to zależy od pory dnia, że to zależy od poziomu, tak, inne osoby, inny odbiorca, więc bardzo ważne jest to, że zanim wejdziesz na przykład, to też byłam, pamiętam, na takim networkingu, gdzie była to większa grupa też kobiet muzułmanek, gdzie wszystkie były ubrane na czarno i wiedziałam wtedy o tym, że jakby ta grupa będzie i fajnie też były te wytyczne napisane, w jaki sposób się przygotować, jak wygląda ten dress code na dane spotkanie, więc to było dla mnie też dość istotne, że ja wiedziałam po prostu, jak się ubrać. No i teraz to, co bym Wam mogła polecić, no to oczywiście dołączanie do grup organizacji, udział w konferencjach, meetupach. Na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, przy pandemii od 4 lat
mamy po prostu online world, tak? Mamy świat online, gdzie z lekkim powodzeniem, z taką wielką łatwością jesteśmy w stanie do tych grup po prostu wejść, ale o tym Wam też opowie Paulina, żeby zobaczyć właśnie ten sposób, jak naprawdę już zacząć ten biznes robić, czyli od marzenia naszego American Dream przechodzimy do działania i mam nadzieję, że tutaj Paulina nam to przedstawi super i wszyscy się tam zapiszemy. I drodzy Państwo, zanim w ogóle przejdziemy do tego, żeby wejść na ten rynek amerykański, kiedy jeszcze tego nie robiliście, bardzo, bardzo ważny jest tutaj ten research, czyli my szukamy minimum 6 grup. Zmapujcie sobie te grupy, zobaczcie, jaka grupa, do kogo chcecie wejść, jaki produkt. Czy jeżeli wychodzicie z produktem IT, grupy IT, jeżeli chcecie wejść na przykład z jakimś mentoringiem, coachingiem, patrzycie, aha, dobra, co to są za grupy, jak ta grupa wygląda, jak do tej grupy dołączyć. Jeżeli zajmujecie się konstrukcjami stalowymi i tak dalej, szukacie tego, patrzycie na to. W zależności od tego, jaka grupa, mapujecie minimum 6, po czym po prostu dołączacie. Czyli bardzo ważne jest to, żeby mieć plan działania, ale spisać sobie to, bo jak wy sobie spiszecie i na przykład zobaczycie, wejdziecie w tę grupę i okaże się, nie czuję tego, no to macie jeszcze 5 innych opcji, ale bardzo ważne jest to, żeby mimo wszystko tych grup jednak było 6, no bo taka szóstka to już mamy tutaj jakieś pole do działania. I teraz podsumowując, ja uważam, że bez networkingu nie byłabym tu, gdzie jestem. Powtarzam jeszcze raz, it's not about what you know, it's about who you know, czyli kogo znamy, to jest istotne, z kim my chcemy iść dalej, z kim my możemy współpracować, bo wejście na rynek amerykański wymaga czasu, zaangażowania i takiego przemyślanego podejścia do tego networkingu, żeby nie błądzić po omacku, bo każde spotkanie, każda znajomość przybliża nas do celu, ale na początek określamy ten cel, bo jeżeli ja nie wiem, dokąd idę, jeżeli ja nie mam planu, no to tu może być po prostu też ta trudność. I pamiętajcie, drodzy Państwo, że sukces w USA to nie jest tylko wiedza techniczna. To są przede wszystkim relacje, ludzie, klient i to, co my wspólnie możemy zrobić. Tam po prostu jest misja. I jeżeli Wy poznacie swoją misję względem tego klienta i poznacie misję klienta, z którym Wy chcecie współpracować, to będzie piece of cake, easy peasy i będzie wszystko super. Także ja bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że Asiu, Paulino, macie jakieś pytania albo nawet coś, co Wam się nasunęło i będziemy sobie mogły tutaj jeszcze podyskutować. Dziękuję bardzo. Oczywiście, tak, tak się zasłuchałam, że zapomniałam mikrofonu włączyć. Ja mam do Ciebie pytanie jako do praktyka rynku amerykańskiego. Powiedz, tak już na konkretach, tak? Na pewno założyłaś sobie jakiś budżet związany z wejściem na rynek amerykański, na zaistnienie na tym rynku. Czy umiałabyś oszacować, o ile procent na przykład, tak, oszczędziłaś te środki, uczestnicząc w networkach, gdzieś wykorzystując też ten kontakt społeczności do modyfikacji i dopasowywania produktu na rynek i tak dalej. Czy myślałaś kiedyś o tym, że To znaczy, ile by cię to tak, kosztowało bez tego? W związku z tym, że ja już byłam doświadczonym przedsiębiorcą, który gdzieś jakby chciał też rozszerzyć swoją ekspansję i dużo rzeczy mi odpadło, bo wykorzystałam to, co miałam w biznesie, ale na dzień dobry takie koszta podstawowe, czy właśnie jakieś wejścia do różnego rodzaju networku, opłaty związane z wpisowym, konferencje i tak dalej, w ciągu pierwszego roku kosztowały mnie tylko 15 000 funtów. Więc to nie była znowu jakaś kwota, prawda, na ten moment, żeby jednak gdzieś to zapłacić, gdzieś po prostu te środki poświęcić. Dla przykładu podam, że jak zakładałam spółkę w Irlandii, to był rok 2016, bo to było zaraz po Brexicie, to wszelkiego rodzaju formalności, audyty i tak dalej kosztowały mnie 12 000 euro. Więc zobaczcie sobie, że jakby nie jest tu jakaś taka wielka, prawda, dysproporcja, no bo na przykład różnego rodzaju opłaty, wpłaty, te fee, czy wpisowe do różnych networków i sieci, czy szkolenia, no to mówimy w kilku tysiącach, na przykład akurat to były dolary, prawda, więc dolary, natomiast no ja płaciłam w funtach, więc oszacowałam sobie, że ten pierwszy rok to było 15 000 funtów, natomiast ja poszłam na grubo, czyli ja, że tak powiem, już miałam produkt, miałam cel i wiedziałam, co chcę robić i wiedziałam, do kogo chcę dotrzeć z jednego prostego powodu, bo porównując na przykład wtedy jeszcze stawki mentoringowe i stawki jakieś, nie wiem, no niech będą terapeutyczne, prawda, bo też pracowałam z przedsiębiorcami i nadal pracuję, którzy
na przykład potrzebują jakiegoś takiego interwencji kryzysowej, wsparcia terapeutycznego, no to w Polsce te stawki oscylowały pomiędzy 150-200 zł za godzinę, wtedy jeszcze. Natomiast w Stanach $385 za godzinę. Więc porównajcie sobie tutaj różnicę, na przykład półgodzinne takie sesje to było $180. Więc dla mnie to było bardzo rentowne wejść tam na ten rynek. I jeszcze te stawki były większe wtedy niż w Irlandii i powiem Wam, że zwróciło mi się w przeciągu 4 miesięcy. Także to o to chodzi, prawda? Że patrzymy na to, jeżeli my mamy plan i mamy kogoś, kto nas poprowadzi, oczywiście nie odbyłoby się to bez networkingu, do którego ja weszłam, bo to jakby w ogóle nie byłoby opcji, Właśnie, żebym bo to ja jest po taka omacku. zero-jedynkowa Nie? kwestia. Tak. No. Mhm. No dokładnie, to bardzo Ci dziękuję właśnie, bo takie też są nasze odczucia i doświadczenia, że po prostu to jest inwestycja, którą musisz ponieść i ona Ci i tak znacząco ogranicza te koszty, które w nieskończoność byś na reklamę, promocję i tak dalej wydawała i tak nikt by się nie zainteresował tą Twoją usługą, prawda, czy produktem, z którym Tak. wchodzisz na rynek. Natomiast też, Asiu, to o czym mówiłyśmy, że to budowanie, bo to nie jest tak, że ja mogę sobie kupić i wejść do jakiegoś tam networku, prawda? Bardzo wiele razy pojawiało się pytanie, kto cię polecił? Skąd Tak, o kto nas Cię wiesz? wprowadza? Nie? Kto cię Oczywiście. wprowadza? Rekomendacje. Tak. Tam jest tylko język rekomendacji. I znowu, nie chodzi o to, co wiesz, tylko kogo znasz. To była jedna kwestia, a druga kwestia to była taka, że na przykład były osoby, które do mnie dzwoniły i na przykład miałyśmy rozmowę, czyli ten small talk, żeby one zobaczyły, czy ja się wpisuję w ich standardy, w ich wartości, czy moje wartości są zgodne z tym, co na przykład dana firma oferuje i z czym dana firma idzie. Więc na to też musimy być przygotowani, że ten proces rekomendacji, weryfikacji i polecenia, to jakby z mojego doświadczenia był kluczowy. Tak, zdecydowanie. No i pilotaże, no nie? I pilotaże i też ta społeczność jako etap właśnie dopasowania rynku do potrzeb, tak? Nie wchodzisz od razu na rynek, nie celujesz w ślepo, tylko ta społeczność bardzo chętnie w roli eksperta wystąpi i pomoże Ci tak wypracować ten produkt, żeby on był trafiony. No dobra, Dokładnie tak. Paulina, masz pytania, czy lecimy do Twojej prezentacji? Powiem szczerze, że bardzo mi się podobała ta prezentacja, bardzo fajnie było posłuchać i miałam milion pytań, ale potem mi odpowiadałaś na nie w międzyczasie podczas dalszej rozmowy, więc na ten moment nie mam. Perpetuum mobile. Tak, a na pewno zostaniemy na LinkedInie, bo coś mi się urodzi raz jeszcze, bo naprawdę bardzo mi się podobała prezentacja. Super. Świetnie. No dobrze, Paulina, to powiedz teraz, jak konkretnie to robimy w Visionaries. Dobrze, tylko już sobie włączę prezentację. Powiedzcie, czy widzicie? Tak. Tak? Dobra. No to właśnie, opowiem o platformie, która w sumie może pomóc osobom, znaczy pomaga osobom wejść na ten rynek. Tak jak mnie Joanna przedstawiła, jestem Paulina Karlińska i jestem dyrektorem marketingowym firmy Visionaries NV. W Visionaries NV zajmujemy się pomocą dla firm wejść na rynek amerykański i skutecznie się na nim rozwijać. Jest to społeczność online, która wspiera przedsiębiorców w realizacji ich celów biznesowych w Stanach Zjednoczonych. I tutaj właśnie pierwsze, czyli o tym, co Alex bardzo dużo mówiła. Dlaczego networking i przynależność do społeczności biznesowej jest tak ważna? USA to kraj oparty na rekomendacjach, to już ponownie dzisiaj. Kluczem do sukcesu jest nawiązanie wartościowych relacji, które pozwolą Państwa firmie wejść do ekosystemu biznesowego i być jego częścią. Kilka miesięcy temu zorganizowaliśmy webinar, który jest dostępny na naszym kanale YouTube. Zachęcam serdecznie do obejrzenia. Pani Dorota Górczyńska, jedna z naszych klientek, opowiadała, jak dzięki odpowiednim kontaktom udało jej się załatwić wszystkie formalności oraz otworzyć drzwi do kluczowych usług, takich jak bankowość czy księgowość, za pomocą naszego CEO Rafała Kartaszyńskiego. Bardzo tutaj zachęcam. Na pewno będzie zaraz link w komentarzu, a jak nie, no to w opisie na YouTubie, ponieważ ten webinar będzie dostępny dla wszystkich do obejrzenia ponownie, jak ktoś nie zapamiętał. W USA bez rekomendacji trudno jest załatwić nawet właśnie te podstawowe formalności. Jest to rynek inny niż Polska i Europa, wymagający szczególnego podejścia. Bez sprawdzonego networkingu trudno jest nawet otworzyć konto bankowe, jak wspominałam, czy zdobyć pierwszych klientów. Firmy powinny aktywnie uczestniczyć w lokalnych izbach handlowych, targach branżowych i wydarzeniach biznesowych.
To pozwala nawiązać relacje z partnerami, klientami oraz dostawcami. I tutaj najczęstszym błędem na samym początku wielu firm jest myślenie, że najpierw pozyskamy klientów, a następnie dopiero spróbujemy się wyeksportować czy zacząć fizycznie w USA. I jednak wieloletnie doświadczenie pokazuje, że takie podejście ma naprawdę marne szanse na sukces. USA to rynek, w którym ogromną wagę przywiązuje się do lokalnej obecności. Firmy i konsumenci amerykańscy preferują współpracę z przedsiębiorstwami, które mają lokalną siedzibę lub adres. I bez obecności na miejscu, choćby wirtualnego adresu i członkostwa w społeczności biznesowej, tak na przykład jak izby gospodarcze, firma nie będzie postrzegana jako wiarygodny partner. I najskuteczniejszą metodą na pozyskanie tych klientów i partnerów w USA to pokazanie swojej gotowości do działania na rynku lokalnym. I minimum, tak naprawdę, od czego można zacząć na sam początek, niekoniecznie od razu od wyprowadzki oraz dużo większych kroków, to jest posiadanie wirtualnego adresu w USA i amerykańskiego numeru telefonu. I to jest jedna z rzeczy, w których zajmujemy się w Visionaries NV, ponieważ dzięki naszej platformie mogą Państwo nawiązać cenne relacje biznesowe, lepiej poznać rynek i skutecznie wejść na rynek USA. I członkostwo, tutaj troszeczkę właśnie, członkostwo Visionaries NV obejmuje m.in. właśnie dostęp do kluczowych osób w ekosystemie biznesowym Nevady, członkostwo w kluczowych izbach gospodarczych, bezpośredni kontakt do ponad 5000 ich członków, sesje mastermind, studia przypadków, udział w kluczowych wydarzeniach organizacji biznesowych, regularne webinary, sesje Q&A oraz konkursy. I też od razu zaznaczę, że zachęcam do obserwowania nas na social media, ponieważ niedługo będzie bardzo fajny konkurs, gdzie mogą Państwo wygrać wejściówki na ogromne targi tutaj dla Waszych firm. Więc naprawdę zachęcam. Oraz możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami wewnątrz organizacji. Dodatkowo właśnie oferujemy posiadanie tego wirtualnego biura i to właśnie zapewnia adres USA, możliwość dodania go na Państwa stronie internetowej, przesyłki otrzymane na ten adres będą przekazywane na e-mail i przechowywane na miejscu, bezpłatny i płatny dostęp do kilku sal konferencyjnych oraz możliwość organizowania prestiżowych wydarzeń. I dlaczego tak naprawdę Nevada? Bo jednak w Visionaries NV skupiamy się głównie na Nevadzie. To Nevada oferuje naprawdę wyjątkowo korzystne warunki dla biznesu. Niższe koszty życia, przyjazny system podatkowy oraz doskonałe połączenia międzynarodowe przez porty lotnicze w Reno i Las Vegas. I swoje siedziby lub oddziały mają tutaj tacy giganci właśnie jak Amazon, czy Switch, czy Tesla. I jest to jednak najbardziej atrakcyjny stan USA do rejestrowania firmy i prowadzenia po prostu tutaj działalności gospodarczej. I oczywiście, jeżeli zachęcam też do wejścia na naszego YouTube'a, gdzie jest po prostu więcej tych wideo na temat, jak wejść w tą amerykańską społeczność biznesową. Możecie tam też znaleźć historię naszego założyciela, dlaczego w ogóle taki pomysł na tą działalność, na tą platformę się pojawił. I jeżeli ktoś z Państwa chciałby dowiedzieć się więcej, no to serdecznie zapraszam do kontaktu, możemy się umówić na rozmowę. Chętnie tutaj prześlę prezentację, całą naszą ofertę i doradzimy, jakie kroki byłyby odpowiednie dla Państwa firmy. No, dzisiaj mi to troszeczkę szybciej poszło. Prawie to szybciej poszło, tak, ale rzeczywiście Visionaries jest, można powiedzieć, dzieckiem, tak, Rafała, z którym jeździliśmy, Rafała, który przeszedł całą tą drogę. Szkoda, że nie ma go dzisiaj z nami, Bardzo szkoda. ale mógł być jutro, a my bardzo chciałyśmy dzisiaj. A ponieważ Rafał już był na 2 webinarach, to dzisiaj rzeczywiście możemy sobie o nim powspominać, tak, Tak, poopowiadać. szczególnie, że na YouTube jest cała jego historia, właśnie chyba w naszym pierwszym webinarze W tym opowiadał pierwszym, w drugim coś tak. tam też opowiadał. No generalnie miotał się, tak? Miotał się biznesowo, bo też miał to podejście, że najpierw pierwsza sprzedaż, a potem zobaczymy, no ale ta sprzedaż pierwsza strasznie źle wychodziła, tak? Nie dlatego, że produkt był zły, bo oni już byli na kilkudziesięciu rynkach świata, przecież produkt był fantastyczny, tak? Tylko w Stanach nie chodzi o produkt,
absolutnie, tak? W Stanach jest wszystko, wszystko można sobie kupić i skupić się należy na tym, z kim się zna, jakie są relacje i dać się poznać. I dać się poznać, bo tak jak Alex mówiła też, że występowała w roli pośrednika, to może zadziałać, tak? Natomiast Amerykanie chcą wiedzieć, od kogo kupują, chcą jemu właśnie spojrzeć w oczy, chcą z nim zrobić ten small talk, chcą go poznać, chcą wiedzieć, jak ma na imię ich pies i wtedy dopiero zacząć z pierwszymi biznesami. Też to, co poruszyłaś, Nevada, tak? Generalnie mówimy o tym, że rynek amerykański jest atrakcyjny, bo tak 300 ponad milionów uczestników na tym rynku, jest komu sprzedawać, rynek chłonny, rynek nadal potrzebujący i rynek, na którym atrakcyjne są produkty z Europy, nawet ze względu na ceny i koszty. No natomiast rynek też bardzo zróżnicowany, ale też rynek, z którego wychodzi się na global. Tak, rynek, z którego wyjście globalnie z biznesem jest możliwe. Z Europy Wschodniej umówmy się, że troszeczkę mniej, tak, właśnie z uwagi na tą wiarygodność, o której też trzeba mówić. I tak, jeżeli chodzi jeszcze o rynek, dlaczego Nevada, bo tak poszłam w dygresję. Nevada dlatego, że mamy różnice podatkowe pomiędzy poszczególnymi stanami i one są bardzo wyraźne. I rzeczywiście Nevada jest zawsze w top 5, top 7 stanów amerykańskich, gdzie te podatki są bardzo niskie, a wręcz w niektórych obszarach w ogóle ich nie ma. I akurat pewnie z uwagi na liczbę ludności, która tej stacjonarnej ludności nie jest ich tam tak dużo, podatki te od osób prawnych są bardzo niskie, żeby przyciągnąć inwestorów, natomiast pojawiają się tylko takie odpowiedniki naszego PIT 4, te podatki, że jeżeli zatrudniamy ludzi w Stanach, to wtedy je płacimy. Tam podatków i tych krajowych, i stanowych jest dużo różnych, no natomiast rzeczywiście przez Nevadę warto wchodzić na rynek amerykański. Po pierwsze z uwagi na podatki, tak jak właśnie powiedziałam, a po drugie z uwagi na to, że wszyscy się znają. I szczególnie jeżeli mówimy o tym networkingu, to ma znaczenie. No i dziewczyny, teraz tak. Chciałam jakoś zrobić, żeby nie było widać prezentacji, żebyśmy się widziały we trzy, bo zgubiłam nasz obraz, nie wiem, czy to są moje ustawienia. O, właśnie, jesteśmy. Dobra. Ola, czy ty masz jakiś komentarz do prezentacji Pauliny? Bo będziemy zmierzać do końca, bo wiemy, że Ola o 19 ma kolejne spotkanie, zostało nam pewnie parę minut. Znaczy ja jestem pod wrażeniem tego całego systemu rozwiązania i kompleksowości i podobnie jak Paulina mówiła, to pytania mi się pojawiały, które Paulina później odpowiadała, na przykład czy oferujecie biuro i tak dalej, i tak dalej. I na następnym slajdzie rozwiązanie pakiet taki i jakby ta kompleksowość mnie zachwyca i myślę sobie, że jest to w ogóle świetna oferta, bo te wirtualne biura są ważne. Ważne jest to, że jeżeli mamy osobę, tak jak na przykład ja mam kilka domów, to znaczy mam jeden w UK, jeden w Polsce, ale mam kilka domów, to nazywam lotniskami, bo tam stacjonuję i czasami jest tak, że jeżeli jakiś lot jest odwołany, no to nawet jest nocka spędzona. Natomiast tu pokazuję tę kompleksowość i to wszystko, że ja wcale nie muszę tam fizycznie być, bo jest ktoś, kto mnie obsłuży i ja swobodnie mogę się przemieszczać po świecie, czy nawet sobie prowadzić biznes, tak jak na przykład teraz jestem w Polsce i mogę go prowadzić, będąc w tej różnicy czasowej w innej strefie i mieć święty spokój, że ktoś profesjonalnie się tym zajmie, a gwarantuję Wam, że jak wejdziecie w duży biznes i będziecie robić rzeczy, gdzie jednak ta relacyjność jest taka ważna, to ten święty spokój nie będzie miał ceny i każde rozwiązanie, które my mamy, że jesteśmy obsłużeni przez instytucję godną zaufania, gdzie mamy kogoś, kto jest rzetelny, bo jest to Polak, który doświadczył, przeszedł drogę i on dokładnie wie. Był na początku, jesteśmy my dzisiaj tutaj teraz też na początku, wchodząc na ten rynek nawet Nevady, to no, dla mnie nie ma lepszego eksperta, bo ja wychodzę z założenia, że nie damy ludziom tego, czego sami nie mamy. Więc jeżeli jest Rafał, który przeszedł tę drogę od początku do końca, no to tu nie ma lepszej, bardziej kompetentnej osoby, która jest w stanie nas przeprowadzić przez te meandry tych zawiłości, tych różnic, tego wszystkiego, ponieważ doświadczył tego na własnej skórze. Więc to nie jest jakieś tam wymyślone, że vision, tylko to jest już takie vision
że się dzieje. Nie? To Więc jest- bardzo mi się... Vision i mission. To już jest mission. Bardzo mi się Tak, podoba. to już jest not action. Tak, Taki super. kolejny, taki też kamyczek do koszyczka na temat tego, tak, bo Amerykanin zapyta ciebie, dobrze, a co już zrobiłeś w tym kierunku, no nie? Tak. I ważne jest to, żebyś ty nie powiedział, że no ja planuję, tak, i jak coś tutaj się zadzieje, to ja wtedy, tak? Zupełnie inaczej toczy się rozmowa, kiedy będzie ja zainwestowałem na roczny abonament w społeczności, ja zainwestowałem w wirtualne biuro, ja tutaj bywam 2 razy do roku, tak, ja tutaj, nie wiem, mam pilotaż, czegokolwiek. To już pokazuje, że ja rzeczywiście nie tylko chcę, ale że już jestem właśnie w tej akcji, już podjęłam pierwsze kroki, ja już zainwestowałem jakieś środki, to znaczy, że traktuję to na poważnie i ciebie, mój przyszły partnerze biznesowy, też traktuję poważnie. Tak, Szczególnie tak, jakby te e, dreamers tacy, wiecie, dreamers to oni, to nie ma tam siły bytu i na przykład i fajnie Jasiu, że też mówisz o tym, bo jak właśnie chodziłam na te różne spotkania networkingowe i rozmawiałyśmy, byłyśmy podzielone nieraz z przedsiębiorczyniami właśnie w pokojach, no to bardzo często padało takie hasło, oh you the dreamer, aha, to ty jesteś ten marzyciel, nie? I jakby tu rozmowy już nie było, jakby automatycznie się zamykały i to pokazywało i na przykład nie miały trudności w tym, żeby wyjść z tego pokoju networkingowego i poprosić prowadzącego, proszę mnie dać gdzie indziej, tak? Czyli doświadczają, oni wiedzą czego chcą, oni po prostu idą i tak jak mówisz, rozliczają swoich potencjalnych partnerów biznesowych, bo oni chcą widzieć rezultat, a nie tylko gadanie. Więc musi być ta skuteczność tego przedsiębiorcy, prawda? I zaangażowanie. Tak. I robienie czegoś, Tak, działanie, a nie tylko mówienie. dokładnie. Paulina, ty zaczęłaś jeszcze. Tak, ja właśnie chciałam jeszcze wspomnieć, że co do networkingowych właśnie wydarzeń, to przez to, że my jesteśmy partnerami z bardzo dużą ilością izb gospodarczych i często te imprezy są online i po prostu przez tą platformę można jak najbardziej połączyć się na tak naprawdę na wszystkie wydarzenia. Czasami w kalendarzach to są i po 5 dziennie, jak ktoś jest bardzo ambitny i ma dużo. Tak, dokładnie, bo to taki jest parasol, no nie? Jesteś członkiem Visionaries, jesteś członkiem wszystkich tam izb, jakie bywały, nie wiem, możesz się umówić z gubernatorem dosłownie, tak? To jest tak, że Rafał jest na telefon z gubernatorem, tak? Czy chodzą na miasto, jakkolwiek. Generalnie wszyscy są blisko, to trzeba jedynie dołączyć poprzez kogoś. I to też, nie wiem, jeżeli jest tam 2000 członków, to też ma znaczenie przez kogo, tak? Kto kogo zna i kto jest tam w tej hierarchii, tak? Bo to też społeczność społecznością, ale ona oczywiście jak wszystko inne na świecie ma swoją jakąś tam strukturę, ktoś jest wyżej, ktoś jest w drodze i tak dalej. Także ja też gorąco zachęcam do tego, żeby tam się pojawić, ale ciebie też zachęcam, bo w sumie nie miałyśmy okazji porozmawiać, ale może znajdziesz tam też swoje miejsce. A Nevada jest piękna, a wybierasz się w pobliże, to może nawet udałoby ci się dołączyć do jakiegoś takiego spotkania na żywo, bo są Ja fajne. już jestem podekscytowana i już chcę. Wiesz, jak u mnie jest działanie. Mówisz i Ty nie robisz, tak? gadasz. Ja nie gadam. Dokładnie. Nie gadam po prostu, ja robię. Dokładnie. No, Ja jestem super. zawsze w szoku, bo ja nawet nie zdążyłam przeklikać się między zakładkami, ona już ma zrobione. No dobra, dziewczyny, to co? To dajemy Oli czas na przygotowanie się do następnego spotkania. My serdecznie dziękujemy za oglądanie nas. No dzisiaj tak sotę, ale przygotujemy filmik, który wrzucimy na kanał oczywiście Visionersowy na YouTubie. I na pewno kontakt do nas łatwo będzie w opisie znaleźć. Bardzo Dziękujemy dziękuję. serdecznie. Asia Do Brzoskowska, Ola zobaczenia. Marcinkowska i Paulina Karlińska.